Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia najnowszego tutorialu. Pokażę w nim, jak można wyróżnić pewne fragmenty tekstu za pomocą funkcji podkreślenia. Może się zdarzyć tak, że chcemy wyróżnić jakiś fragment tekstu i najlepiej użyć do tego funkcji podkreślenia, która jest dostępna w panelu formatowania znakowego pod ikonką underline, czyli podkreślenie. Najlepiej jest od razu wybrać klawisz Alt i kliknąć tę ikonkę. Wtedy pokażą się wszystkie opcje tego narzędzia. Zawsze warto włączyć preview, by widzieć na bieżąco, jakie wprowadzamy zmiany. Oczywiście włączamy underline on, czyli nasze podkreślenie jest widoczne. Szerokość naszego podkreślenia ustawiamy na przykład na 5 punktów. Zobaczymy, jak się to prezentuje. To jest dość grube podkreślenie, ale nam zależy na tym, żeby cały obszar wyrazu Nerona był zaznaczony. I przesuwamy troszkę w górę w ten sposób. Dla wyróżnienia możemy użyć koloru żółtego. Zobaczmy przesunięcie. Przesuwamy troszeczkę wyżej, czyli tutaj ustawiamy minus 3 punkty. Możemy zwęzić nasze wyróżnienie i jeszcze przesunąć na przykład do wielkości 3,5 w ten sposób. Tutaj są inne jeszcze typy podkreśleń, jednak dla wyróżnienia pewnego fragmentu tekstu najlepiej jest wybrać podkreślenie ciągłe. Oczywiście możemy posługiwać się również tintą. Jeśli użyjemy innego charakteru wyróżnienia, wtedy można użyć gap color, czyli można ustawić kolor między dwoma liniami. Ale ja wybieram zawsze jednolite. Klikam OK. I teraz, żeby już mieć na stałe ułożone takie podkreślenie, warto zaznaczyć ten wyraz, wybrać styl znakowy, który jest dostępny albo z panelu narzędziowego, gdy jest już tu zadokowany, albo z menu Window, Styles, Character Styles lub z menu Type, Character Styles. I tutaj wystarczy, że włączę klawisz Alt, ikonka tworzenia nowego stylu, czyli klikam w plus i ustawiam nazwę mojego wyróżnienia żółty. Bardzo ważne jest, by tutaj nie zaznaczać żadnych innych parametrów. Chodzi nam jedynie o kolor naszego wyróżnienia, czyli w Underline Options sprawdzamy, czy wszystko nam pasuje. Wszystkie ustawienia są zapisane. Klikamy OK. I teraz, jeśli ja chciałabym zaznaczyć kolejny fragment tekstu, wystarczy, że ja wybiorę styl znakowy żółty. Ja mogę również stosować do tego samego tekstu inny kolor wyróżnienia. Wystarczy, że ja przeciągnę mój styl znakowy przez plus i mam kopię. Zmienimy jedynie parametry koloru, na przykład na różowy i wybierzemy tintę 60% i tutaj podpiszemy różowy. Klikam OK. I teraz zaznaczam fragment i wybieram ten właśnie styl różowy. Może zdarzyć się również tak, że chcemy w tekście zaznaczyć jakiś wyraz, ale chcemy, by on był niewidoczny dla czytelnika. Może się zdarzyć taki projekt, a więc wtedy możemy również przeciągnąć tutaj przez ikonkę tworzenia nowego stylu, styl na przykład różowy, podpisać czarny, sprawdzić, czy żadne parametry nie zostały zaznaczone oprócz koloru w Underline Options i tutaj wybrać Black, czyli czarny. Wybieramy 100% i klikamy
OK. I teraz dany fragment tekstu zaznaczony jest na kolor czarny. A więc korzystanie ze stylów jest bardzo korzystne. Można w każdym momencie wybrać żądany kolor dla zaznaczenia wyróżnienia w tekście lub dla zaznaczenia wyrazu na kolor czarny, tak by nie był on widoczny dla czytelnika. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.